Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokia 6300. Jest to mały, bardzo wytrzymały telefon, który został wyprodukowany w 2009 roku. Telefon posiada 2-megapikselowy aparat dość słabej jakości. Niestety nie spotkamy tutaj żadnej diody LED, która służyłaby jako latarka bądź wspomagacz naszego aparatu. Posiada dobrej jakości główny głośnik, bardzo głośny. Telefon posiada boczne dwie diody. Bardzo fajna sprawa. Migają one wtedy, kiedy ktoś do nas dzwoni, bądź dostajemy powiadomienia SMS-a. Telefon posiada włącznik i wyłącznik telefonu u samej góry. Na samym dole znajduje się tutaj port ładowania. Tutaj jest mały otworek na mikrofon. Następnie jest tutaj port gniazda na słuchawki. I ostatni, tutaj mamy zaślepkę, gniazdo USB. Telefon posiada wyświetlacz dość mały. Jest to wyświetlacz dwucalowy w przedziale na 240 na 320. Telefon posiada pamięci wewnętrznej tylko 7 MB, ale został on rozbudowany poprzez slot karty pamięci do 2 GB. Karty pamięci, jakie telefon obsługuje, to microSD, te standardowe. Teraz sprawdzimy sobie pod klapką, jak to wszystko wygląda, jaką baterię telefon obsługuje. Bateria oryginalna w tym telefonie to BL4C. Jest to ciut cienka bateria, troszkę cieńsza od baterii BL5C. Sprawdzimy sobie, ile posiada pojemności. Bateria posiada pojemności 860 Ah. Taka bateria nowa, oryginalna jest w stanie wytrzymać naprawdę dość długi okres czasu, nawet do 7 dni, ale pod warunkiem, jeśli jest oryginalna i nowa. Teraz takiej baterii już niestety nie ma. Są używki, a wiecie jakie są właśnie używki. Również produkują chińskie i nalepiają bardzo zbliżone nalepki na całą baterię i wydaje nam się, że to jest bateria oryginalna. Takich baterii oryginalnych już niestety nie ma, ale są dobrej jakości baterie, podobne do oryginalnej i też dość sporo wytrzymują. Telefon na nalepce e-mail. Zobaczymy tutaj nasz model telefonu. Jest to Nokia 6300. Tu mamy typ naszego softu. Na samym dole znajduje się, w jakim państwie została ona wyprodukowana. W tym przypadku mamy Węgry, ale jak pamiętamy, telefon Nokia, marka Nokia produkowana była nie tylko na Węgrzech, była produkowana również w Niemczech, w Finlandii, Chinach i w Rumunii. Teraz sobie sprawdzimy funkcje wewnętrzne tego telefonu, jak to wszystko wygląda, dźwięki. Telefon, jak w większości telefonów Nokia i innych, musimy ustawić na początku po wyjęciu baterii godzinę. Menu telefonu jest bardzo zbliżone do innych Nokii. Wejdziemy sobie teraz w nasze oryginalne dźwięki i sprawdzimy, jakie zostały wybrane przez producenta. Mas é tão bom estar com você, pertinho do coração, falando só do que é bom.
Telefon, jak słyszeliście, dość głośno i jakościowo dobrze gra. Teraz sobie przejdziemy do naszego aparatu w tym telefonie, sprawdzimy sobie, jak to wszystko funkcjonuje. Telefon niestety nie posiada autofokusa. Trzeba stabilnie trzymać telefon, by zrobić dobrej jakości zdjęcie. Tak jak wspomniałem, telefon posiada 2-megapikselowy aparacik bez żadnej diody. No, jakość zdjęcia nie powala, ale jakieś tam zdjęcie sobie na pewno jakieś wykonamy. Bardzo wygodnie się pisze z tego telefonu SMS-y. Jeśli ktoś jeszcze lubi pisać SMS-y, dość dużo pisze. Bardzo polecam ten telefon, naprawdę bardzo praktyczny, bardzo miękutko, fajnie się naciska klawisze, nie jest to jakieś oporowe. Ten telefon naprawdę już posiada 11 lat. Z tego co pamiętam, moja żona kupiła ten telefon jakieś 5 lat temu. Zobaczcie sobie, jakoś specjalnie o niego nie dba i zobaczcie sobie, jak on wygląda. Jaki stan jeszcze jest utrzymany. Wygląda praktycznie jak nówka. Jakby ktoś go w ogóle nie użytkował. A teraz sobie wejdziemy do menu serwisowego. Wpiszemy pierwszy kod, w którym zobaczymy nasze dane o naszym telefonie. Gwiazdka, kratka 4.0, kratka. Tu mamy nasze dane, wersję naszego softu, nasz model. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was do kolejnych z udziałem Sony Ericssonów i Nokii. Cześć.